Witam wszystkich słuchaczy aktualnych, którzy słuchają, może też dalej nas zarekomendują, będą nas słuchać też inni. Co jest naszym zamysłem i dlaczego chcieliśmy wspólnie z moją koleżanką, którą też niebawem poznacie, przedstawiać cyklicznie takie bardzo, bardzo wydaje nam się praktyczne, krótkie, cykliczne sprawozdania, a więc nie sprawozdanie, tylko sprawozdania z tego, co najogólniej mówiąc nazwalibyśmy wszystko, co nam przeszkadza. W czym? W relacjach intrapsychicznych, czyli w nas, wewnątrz, między sobą, a właśnie nami, ale też w relacjach interpersonalnych, czyli z innymi ludźmi, ze światem zewnętrznym, ogólnie mówiąc. Dlaczego właśnie w taki sposób chcielibyśmy zainteresować wszystkich, którzy zechcą czasem nas posłuchać tą właśnie kwestią? Ponieważ tych barier, tych utrudnień jest cała masa. One się wzmacniają tym bardziej, że nie tylko, że wzrasta ciągle tempo życia, ale sytuacja zewnętrzna, ale też to, że ludzie stają się coraz bardziej krusi z uwagi na to wszystko, co gdzieś tam wokół nas się dzieje, ale też co dzieje się w nas wewnątrz. Z uwagi też na bardzo, bardzo różne uwarunkowania związane z naszą przeszłością. Mówimy to w moim ukochanym kierunku psychoterapii w analizie transakcyjnej na skrypt życiowy, z uwagi na skrypt życiowy. Tam dzieje się bardzo dużo rzeczy na poziomie nieświadomym. I właśnie o tym chcemy mówić. Chcemy mówić cyklicznie o nieświadomości i zmieniać ją na waszą świadomość. Mówiąc o tym, jak wszyscy, jak jeden mąż, utrudniamy sobie relacje, a więc też utrudniamy sobie życie. Utrudniamy sobie czasem w sposób banalny, po prostu przez nierozpoznawanie jakiegoś problemu na różnych poziomach, zachowanie wręcz wzmacniające te nierozpoznania też na poziomach nieświadomych poprzez nasze zachowania pasywne, w związku z tym gry, różnego typu utrudnienia, symbiozy, w jakie wchodzimy automatycznie. Będziemy więc mówić o tym, jak iść małymi, ale pewnymi krokami w stronę autonomii. Autonomia to taki stan, w którym nie tylko mamy wysoką świadomość tego, co się dzieje w nas, ale też na zewnątrz nas. Jednocześnie też potrafimy wybierać w wielu różnych opcjach, na przykład opcjach przeżywania, opcjach rozumienia, ale jesteśmy generalnie w przetwarzaniu, mówimy, jesteśmy dorosłym. Potrafimy też mentalizować, potrafimy, tak jak to jedyny tylko gatunek we wszechświecie, moim zdaniem, a więc ludzie, potrafimy bardzo, bardzo mocno być w takim myśleniu, które może nam albo ułatwiać funkcjonowanie, nasze życie, albo też mocno utrudniać. Ta droga do autonomii to właśnie przede wszystkim nabywanie świadomości. Później dopiero to za protoplastami mojego kierunku nie tylko przecież psychoterapii, ale przynajmniej kilku innych obszarów, chociażby jak edukacja, doradztwo, coaching. Jesteśmy w spontaniczności, a więc możemy wybierać, a na końcu jesteśmy w stanie mieścić wszystko, co w nas, mieścić wszystko, co na zewnątrz, ale oczywiście pod warunkiem dalej tej świadomości i przetwarzania tego i wybierania jak najlepszych dla siebie rozwiązań. Właśnie o tym w takich krótkich, cyklicznych programikach, można powiedzieć, bo gdzieś maksymalnie kilkunastominutowych będziemy mówić wspólnie z moją koleżanką Anetą, ale też jednocześnie będziemy zachęcać do różnych innych aktywności, choćby czasem wysłuchiwania wykładów, jakie wcześniej na różne tematy wygłaszaliśmy, choćby w wykładach dotyczących gier psychologicznych, lęku, protokołu życia i tak dalej, i tak dalej. Wykłady te cieszyły i cieszą się dużym powodzeniem, jednak miały dotychczas z uwagi na nasz jakiś taki, można by powiedzieć, brak marketingu, odzew wśród bardzo ograniczonej liczby osób, do której docieraliśmy, a teraz chcielibyśmy proponować poprzez zachętę w tych naszych krótkich właśnie przedstawieniach różnych kwestii utrudniających nam życie, aby też nasze wykłady czy inne aktywności, prawdopodobnie też takie spotkania, jak w mediach mówi się tak zwane live'y, gdzie będziemy mogli odpowiadać na pytania, ale też inne aktywności, może gdzieś dalej
jakieś krótkie warsztaty na jakiś wybrany temat zgodnie z Waszym zapotrzebowaniem. Będziemy chcieli wyjść nieco szerzej. Uważamy, że temat właśnie utrudniania sobie życia w różny sposób, utrudniania relacji to coś niezwykle ważnego. Jesteśmy zasypywani często czymś, co mówi i bije, pracuj na zasobach, rozwijaj asertywność, rozwijaj terytorium psychologiczne, nie wiem, porozumienie bez przemocy, świetne hasła, fantastyczne hasła. Jednak gdy czasem mamy jakieś poważne utrudnienia, nawet czasem wynikające z naszej struktury, czasem bardzo dysfunkcyjnej, bo opatrzonej traumami, opatrzonej zespołem stresu pourazowego, opatrzone jakimiś poważnymi dysfunkcjami wynikające z naszego sposobu myślenia, który kieruje nas na przykład w to, żeby być ofiarą, lub czasami, żeby być prześladowcą, czyli mocno na przykład również czasem bronić się w różny sposób przed różnymi osobami, nawet często bliskimi, bez żadnego powodu. Powód czasem jest na wierzchu, a wewnątrz takiego powodu nie ma. Uważamy więc, że te utrudnienia, jeżeli je lepiej zbadamy, obejrzymy, będziemy w większej świadomości tego, w jaki sposób sobie utrudniamy różne obszary naszego życia, naszej komunikacji, to dopiero daje nam asumpt, daje nam taką drogę, czy wytycza, czy pokazuje nam przed sobą nawet taką autostradę do wzrostu, do rozwoju, do rozwijania swojego terytorium psychologicznego, właśnie asertywności i poważnej świadomości, bo czasem jest potrzebna diagnoza. Dlaczego na przykład czegoś nie robimy, a dlaczego coś robimy. Bez tego, co nazywamy też głodem struktury, czasem niemożliwy jest konstruktywny wzrost, wręcz przeciwnie. Często to wszystko powoduje, że my wręcz cofamy się w naszym rozwoju emocjonalnym i musimy uciekać. O tych ucieczkach jako o utrudnieniach też będziemy mówić. Do zobaczenia i do usłyszenia. Mamy taką nadzieję.